Widzicie zapewne radość na mojej twarzy. Radość nie dlatego, że jest z nami Max z kanału Repatriant z Karabinem wraz z Zuzą za telefonem i Kubą za drugim telefonem, tylko dlatego, że dzisiaj będziemy robić film o ulubionym typie, moim ulubionym typie broni, czyli o karabinkach PCC. Jak się rzekło na wstępie, jest z nami Max, repatriant z karabinem, znany niektórym Wam z grup broniowych. Powiem dzisiaj to pierwszy raz, bo to się jeszcze powtórzy. Jak ktoś napisze z uwagi na akcent Maxa, jedź bronić Ukrainę, to dostanie bana od razu, tak? Sugeruję sprawdzenie znaczenia słowa repatriant. Ale mamy ze sobą dwa karabinki. Ten zielony, ja go wybrałem, bo bardziej mi pasuje kolorystycznie. To jest karabinek Zuzy. A ten taki tytanowo-srebrno-stalowy to jest karabinek Maxa. Jak widzicie, to są karabinki PCC zasilane amunicją 9x19 para z magazynków od Glocka firmy ADC i to się rozwija ja wiem, nie pamiętam, co w jakiś włosku. Armadillerie Custom. Taka fajna nazwa. I zrobimy tak. Armadillerie Custom, tak. Za chwileczkę polecimy na deski, pokażemy Wam w szczegółach, co te karabinki mają, bo jak widzicie, one się troszeczkę różnią. Max swojego bardziej dopas, Zuza ma mniej dopasiony, ale też sprawnie działający. I potem wrócimy tutaj i postrzelamy sobie z Maxem. Postrzelamy sobie to, co zwykle robimy, czyli tam jakieś dubleciki, jakąś szybką piątkę. Max strzeli ze swojego, ja strzelę z Zuzy, a potem z uwagi na to, że ja słabo biegam, biegać będzie Max. To lecimy na deski. To jesteśmy na naszych deskach. Mamy przed sobą dwa karabinki ADC i jest ze mną Maksymilian z kanału Repatriant z karabinem, którego widzieliście już w zajawce, ale teraz też jest ze mną. Tak, dzień dobry. Max mówi z takim akcentem, z jakim mówi, ale jak wskazuje nazwa jego kanału, Repatriant z karabinem, tak? Jak mi ktoś skomentuje, wracaj na front, bronić kraju albo coś, to dostanie bana i się po prostu skończy, bo Max jest z pochodzenia Polakiem, który, jak sama nazwa wskazuje, repatriant, po prostu wrócił do naszego kraju, bo jego rodzina dawno, dawno temu była zmuszona wyjechać, może nie na Białe Niedźwiedzie, ale mocno na wschód. Dobrze, Max, mamy dwa karabinki, tak? Ten srebrny z karbonowym łożem i czarny z zielonym wykończeniem. Ten jest Twój, a ten jest Mojej dziewczyny, Zuzanny. Zuzanny. One się różnią, tak? Tak, tak. To teraz powiedz, bo to jest ten sam model karabinu? A ten, który czarny, to po prostu Competition, wersja Competition, a srebrna Super Competition. No okej, dobrze. To jest u ADC, u ADC, no tam jest takie poziomy, tam raz, dwa, trzy. To jest samый najlepszy, który srebrny, potem drugi idzie już czarny i jest zwykły. Samej najlepszej. Tak. Piękne to było. Strasznie mi się podobały te rosyjskie naleciałości. Nieważne. Dobrze. Czyli mamy dwa PCC-ki zasilane magazynkami do pistoletów Glock. Oba działają na zasadzie rzutu zamka swobodnego. Tak? Tak, tak. Długość lufy, bo w obu jest chyba ta sama. 12,5. 12,5 cala. Lufa zakończona gwintem, na który można sobie nakręcić. To jeszcze jak rozłożymy, to Wam Jedna, pokażemy. 28. Jedna, druga na 28, czyli standardowy gwint. Tak. Dwa różne urządzenia wylotowe. Jak widzicie, dwa różne łoża. Tu jest łoże aluminiowe, tu jest łoże karbonowe. Wyposażenie też się różni, bo na przykład o ile lejek jest taki sam, podobne są zrzuty magazynka, to już bezpieczniki są inne. Inne są kolby i potem pokażemy Wam jeszcze różnicę wewnątrz, bo Max mówił, że tu się różnią suwadła, nie? Tak, srebrny ma jeszcze lewostronną rączką i jeszcze dodatkowa waga. Tak, no ten srebrny, który właśnie przekładał na drugą stronę, żeby się coś zadziało na planie, on swoje waży, tak? Wkręcaj. To jest
To się wydaje, że to jest tylko PCC, PCC, ale powiem Wam, że ten srebrny jest mocno ciężki, on waży ile mówisz? Ponad 2,5 kg? Tak. A ten czarny? No może być mniej, nie wiem, tam na 200 gramów. No, No i tak jak widzicie po odwróceniu tutaj komora jest powiedzmy plus minus klasyczna, a tu mamy jeszcze dodatkową rękojeść przeładowania, którą jest po prostu łatwiej przy sportowym strzelaniu przeładować tu z boku niż szarpać się z tyłu. Oczywiście w obu ergonomiczne chwyty. Tu grzebałeś w którymś z spust wymieniałeś, tak? tak, od razu, bo spust, który od razu idzie z fabryki, on taki beznadziejny. Powiem tak i od razu... Jakie tu spusty wsadziliście? Hyperfire 24C, O, sportowy. Hyperfire, czyli znana marka. Kolba była taka? Tak, od razu taka snajperska, jak oni I powiedzieli. ona, co ciekawe, to nie jest kolba, która jest tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do AR-a, że naciskam guziczek i sobie ją przesuwam. Nie. Tu owszem, można ją przesunąć, ale trzeba poluzować śruby, tak, przesunąć, ustawić, zacisnąć. I generalnie to jest już dobrane pod Ciebie. Tak, pod każdego strzelca. I daje to po prostu tyle, że jak wyjmiecie to z pudełka, stajecie na torze, to nie musicie nic kombinować, bo zawsze macie dokładnie tak samo. Co ciekawe, bo ja myślałem, spytałem Maxa, ile te karabiny kosztują, bo mi się wydawało, że o Jezu, to będzie jakaś straszna kwota. A to jest kwota, on oczywiście ten czarny będzie trochę tańszy, ten będzie trochę droższy. To jest kwota rzędu 10 000 z małym hakiem, nie? No mój srebrny koło chyba 11 000, może być 11 400, a czarny 10 500, 10 No czyli to 400. jest 10 z małym hakiem, tak? Nie Tak. powiedzieliśmy Wam jeszcze, że komory spustowa i zamkowa w obu tych karabinkach są wykonane z aluminium 70-75 T6, czyli dość dobrego, tylko one są, jakbyście to porównali z AR-em, one są grube, one są po prostu bardzo grube, co też dodaje masy, są ciężkie suwadła, oczywiście wykończenia, nadowanie twarde typu trzeciego i tak dalej. No taka klasyka w wyższej półce cenowej, stałe kabłonki. Co mi tu pokazujesz? No 70-75 T6. I metal dodatkowy jeszcze 65 Nie, HRC. to jest ten Durezza 65 HRC, to jest wykończenie w tym. Aha. Tu jest anodowanie twarde typu trzeciego, a tu jest ta Durezza Jasne. o twardości 65 HRC. Ciekawa jest strona producenta. ADC, ADC, Armia Dalera Custom. Tak, Armia Dalera Custom. mają bardzo śmieszną stronę, dlatego że wchodzicie, oczywiście wszystko jest po włosku, na dole jest guziczek, że możecie jeszcze przestawić na angielski, naciskacie i tak przedstawia się po angielsku pasek wyboru, na te zakładki z nazwami broni, a potem jak wchodzicie, wszystkie opisy już są po włosku, bo po co to tłumaczyć na angielski, tak? Jest Google Translator, więc możecie sobie polecieć. Dobrze, rozłożymy te karabinki. To nam chwilę zajmie, bo ten jest spasowany po prostu tak, że do rozłożenia trzeba użyć na dobrą sprawę młoteczka, żeby wybić po prostu ten pin, bo inaczej jest ciężko. Rozłożymy, pokażemy Wam w szczegółach, pokażemy Wam różnice, a potem pójdziemy I postrzelać. bardzo ważne, że nie ma luzu. Nie jeden karabin też, no, sztywny, taki sztywny. W PCC-ku za 10 000 nie ma prawa być luzu, umówmy się. Jakbyś powiedział, że one mają luz i kosztowały 10 000, to bym Cię wyśmiał, byśmy nie robili tego filmu. No tak. Dobra, rozkładamy i za chwilę wracamy. Dobra. No to mamy rozłożone. Nie pokazywaliśmy Wam, jak się je rozkłada, bo rozkłada się tak jak AR-y, poza tym, że Max musiał się trochę pomęczyć, żeby wybić te kołki, bo faktycznie ten srebrny spasowany jest po prostu no, na betonową. To teraz pokażemy Wam szczegóły i czym to się generalnie różni, bo parę różnic jest. O ile na przykład komory są bardzo podobne, rzekłbym, że w zasadzie identyczne, to różnią się chociażby wykończeniem. I teraz powiedz mi, drogi Maxie, czy tu żeście zmieniali coś w tych przełącznikach? Tutaj nie, tu, Czyli tu fabrycznie jest. fabrycznie, tak. Tu mamy w tym droższym fabrycznie mamy dwustronny selektor. Fabrycznie jest powiększony przycisk zatrzasku magazynka, ale jak to Wam już mówiliśmy wcześniej, jest fabryczny spust, Hyperfire wymieniony przez Was, bo 24. tu, pokaż go może bliżej do kamery. To jest spust, który był tam wsadzony fabrycznie, ale Max mówił, że nie jest fajny. Tak, on Albo strzela,
dobrze, albo nie strzela, Albo albo nie strzela strzela. seriami. Tak, tak, tam Więc to trzeba było wyrzucić. No macie, zobaczcie jak dużo w porównaniu ze zwykłym AR-em, jak dużo tu wszędzie jest tego metalu. Tu są rzeczy, na przykład tu, grubość tych ścianek, grubość wszystkiego tutaj, bo tu jest przecież magazynek od Glocka, tak? Tak. Więc to wszystko jest odpowiednio grubsze i to robi masę. Ta komora jest dosyć ciężka, i to daje stabilność. tak, ale dużo w masie to jest w ogóle perfekcyjnie zrobione. No, słuchajcie, to jest naprawdę zrobione tip-top po prostu. Fantastycznie jest to wykonane, świetnie wykończone, no ale to jest PCC kosztujący 10 000 złotych. Co prawda nie 20 albo więcej, ale też nie mało. Świetnie jest to zrobione, naprawdę świetnie. Ta kolba, o której Wam też z Maxem mówiliśmy, ona jest ustawialna, a Tak. nie regulowana, tak? W sensie takim, że trzeba to ustawić raz i już zostaje. Ogromny lejek, który bardzo przyspiesza wymianę magazynka. Magwell. Tak, Magwell. No fajnie, fajnie. I teraz zobaczcie, bo mówiłem, że ten PCC jest ciężki. No więc naprawdę ma bardzo ciężkie suwadło. Zobaczcie też w porównaniu ze zwykłym AR-em, że tu jest więcej metalu, a dodatkowo tu jest wsadzony jeszcze obciążnik, tak, żeby dociążyć to suwadło. Ono też jest świetnie zrobione. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że nic nie zobaczycie, bo tu nie ma żadnych śladów po obróbce narzędziowej. Żadnych. Tam, gdzie frezy szły, czy gdzie były wiercenia, czy coś, to wszystko jest świetnie zrobione. I oczywiście no, to jest suwadło od PCCK, więc nie ma klucza gazowego, tylko ma takie coś, co imituje, powiedzmy, klucz gazowy. No, ale to swoje waży. I teraz, I przepraszam, możemy potem porównać z tym suwadłem, Tak. z którym wystrzeliliśmy 6000 a to zaraz przejdziemy do tego i na on górze. wygląda jak no nie nowy, ale bardzo dobry. I teraz zobaczcie, co jeszcze robi masę. Masę robi to, bo to jest buffer. Buffer dla short stroke'a, bo na pierwszym karabinku czarnym my nie mamy short stroke, my mamy tam kinshoty i tak dalej, a tutaj zamontowany od razu short stroke, krótki ruch i łuska wyletają od razu, to jest przy wystrzale, to jest bardzo krótki ruch tego suwadła idzie. To jest na przykład na czarnym suwadło jeździ tam w prawo, w lewo, taki ma długi ruch, a tutaj bardzo krótki i to daje stabilność. Więcej Czyli stabilności. to na dobrą sprawę rusza się w tył tylko kawałek, dochodzi do końca rury i już zaczyna pracować ta druga sprężyna. Tak, i bardzo ważne podebrać jeszcze sprężynę. Na przykład oryginalny, który my też widzimy tutaj, no, pracuje dobrze, ale nie tak dobrze, jak pracuje na przykład z sprężyny Sprinko. Którą też żeście wymienili, tak? Tak, też wymieniliśmy, no teraz jej tu nie pokazuję, mogę pokazać, że mam jeszcze tą samą czerwoną, taką samą jak tutaj. To jest ten zestaw, czerwona sprężyna, buffer short stroke i pracuje wszystko bardzo dobrze. Stabilnie i daje dobre splity. Dla nas, sportowców, same najważniejsze, żeby był double shot Same najważniejsze. do alfa. Do alfa. To jest sportowiec, widzicie, on podporządkowuje wszystko temu, żeby ta broń pracowała liniowo, żeby był jak najszybszy spust, żeby były splity, żeby to tak. Ja raz, że nie jestem strzelcem sportowym, dwa, że jak doskonale wiecie, jestem absolutnym antyfanem konstrukcji, które leżą tu przed nami. Oczywiście z chęcią z tego postrzelam, ale ja nie widzę w tym sensu, a on widzi, bo on strzela po prostu konkurencje sportowe z PCC. No. Dla mnie, jeżeli coś ma dłuższą lufę niż pistolet i duży magazynek i strzela 9, to ma strzelać seriami. Wtedy to ma sens, a takie coś to tam nieważne. No, Ja bym nie kupił, ale jak widać Max kupił. I teraz zobaczcie komorę zamkową. Już widać, tak? Widzicie, że tu tego materiału jest wszędzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. I w przeciwieństwie na przykład do niektórych konstrukcji AR-ów, tak jak ja mam swojego PWS-a Mark II Mod 2M,
U mnie nie ma dopychacza, a cała komora jest tak zrobiona, że tam jest jak najmniej materiału, żeby zbić masę. A ADC co zrobiło? A ADC zrobiło tak, żeby było ciężko, po prostu, Tak. bo to ma być stabilne. I zobaczcie, w miejscu, gdzie jest zwykle dopychacz, nie ma dopychacza, Dodatkowy ale metal. jest zrobione, tak jak Max mówi, dodatkowa warstwa metalu. I ten deflektor jest ciężki. I to wszystko jest po prostu zrobione na ciężko, żeby ten karabin stał po prostu stabilnie. Tu macie obsadę lufy widoczną od spodu. Też popatrzcie na te komory, to jest pięknie zrobione. No. Ja rozumiem, dlaczego to kosztuje 10 tysięcy plus, bo to jest ładnie zrobione. Tak, naprawdę ADC dobra firma i ja myślałem o JP, no JP bardzo drogi i w Polsce szukałem, co można kupić, żeby bardzo dobrze strzelać ten sam sport, stabilnie. No nic nie znalazłem. No i pojechaliśmy kupować ten karabin za granicą. Ciekawostka przyrodnicza, w obu karabinkach na górze zamontowane są kolimatory Seymour, czyli kolimatory wykorzystywane też przez jednostki specjalne swojego czasu. Do tego kolimatora na M4 był specjalny montaż, który mogłem kupić na giełdzie w Modlinie, ale odpuściłem i kupił go Adrian i możecie zobaczyć ten montaż na karabinku Mark 18 na kanale Ostry Gwint. Super wygląda Seymour z tym montażem pod M4, naprawdę rewelacja. Ale wracamy do ADC. Łoże wykonane z włókna węglowego. No. To jest po prostu rura z włókna węglowego. Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. Na końcu lufy zobaczcie, jaki jest potężny kompensator. I co ciekawe, widzicie, 3 powierzchnie zamknięte i 1 otwarta. I gazy są kierowane w górę i lekko w tył, czyli to ogranicza podrzut, bardzo mocno ogranicza podrzut z uwagi na zamknięcie tego ze wszystkich stron i dodatkowo przez skierowanie tych gazów lekko w tył będzie ograniczał też odrzut, bo będzie pchało broń w przód, a nie w tył. Tak, i daje stabilizację. Fajnie, naprawdę. Żebym ja jeszcze lubił PCC, to bym się bardziej zachwycił, ale No, może muszę... być, kiedy pojedziemy strzelać. Nie, no, nie namówisz mnie coś na, się zmieni. nie namówisz mnie na kupno PCC, po prostu nie ma Może takiej coś się możliwości. zmieni. Dobrze, dla porównania, no to zobaczcie, mamy tutaj Zuzanny karabinek, on jest zrobiony dokładnie tak samo. Różni się zasadniczo wykończeniem i tym, że tu bezpiecznik jest... Od MacPoola zmieniłem. Był taki sam jak... A, dwustronny był też? Tak, no zrobiliśmy, Czyli, żeby czyli było tu, wygodniej. dokonali po prostu własnoręcznej przeróbki na MacPoolowy taki fikuśny, a cała reszta, no i oczywiście spust Hyperfire, a cała reszta jest dokładnie taka sama. Co ciekawe, w karabinku Zuzanny został zastosowany znany wszystkim Kynshot, ale jeszcze z dodatkowym takim obciążnikiem dla wyrównoważenia tego całego układu. I jak rozmawiałem z Zuzą i z Maxem, to oboje mówią, że Bardzo dobrze. robi robotę. Tak, bardzo dobrze. I potwierdzają słowa, to co pamiętacie tu na górze, o tu będzie link do filmu o Kenshocie u nas. Mówiłem, że rozmawiałem z ludźmi, którzy strzelają z PCC i wsadzili tego Kenshota do środka i że to działa jeszcze lepiej niż na Airze. I zarówno Zuza, jak i Max potwierdzają, że 6000. tak, to ma na 6000 na strzał. Tak? I działa. Zero zużycia praktycznie. I Max i Zuza potwierdzają, że ten Kenshot naprawdę świetnie sprawuje się w PCC-ku. No i teraz zobaczcie sobie suwadełko. Troszkę inny metal. Tak, one są zrobione z nieco innego metalu. Konstrukcyjnie są bardzo podobne, aczkolwiek to górne jest cięższe. Nie jest chyba duża różnica, ale wydaje mi się, że to górne jest raczej cięższe. Konstrukcyjnie są zasadniczo takie same z obciążnikiem. No dobra, tu od spodu jak popatrzycie, ten lepszy na górze, jest pewna różnica w spodniej części tego suwadła. Inaczej są sfrezowane. Poczynając od tego momentu tu, przez przejście tutaj, ten element od spodu, no tak, od dołu się troszeczkę różnią. No i jak wygląda za 6000? Od góry i od boku zasadniczo nie, od przodu pewnie też nie. To jest 6000, tak? Tak. Zobaczcie, 6000 strzałów. Kurna, to... Deszcz, śnieg, upał.
cały czas. Ale nie pod Bachmutem. Dzięki Panu Bogu, że nie. Zobaczcie, 6000 strzałów. Popatrzcie, to jest jakaś powłoka, pewnie jakieś azotowanie albo węgloazotowanie, jakieś DLC. Nie wiem dokładnie, co to jest za powłoka, ale zobaczcie, że ona się praktycznie nie zużywa. Tu się też nie zużywa, tylko to jest brudne, bo Maksymilian oczywiście nie wyczyścił, bo po co. To jest 6000 strzałów na tym suwadle. No i generalnie tak wyglądają te PCC-ki w szczegółach. Teraz Max je poskłada, pojedziemy na strzelnicę Testować. i ja z ogromną przyjemnością postrzelam z mojego ulubionego rodzaju broni, czyli z karabinków PCC strzelających amunicją 9 mm. Na pewno będę zafascynowany. To do zobaczenia na strzelnicy. Do zobaczenia. To jesteśmy na strzelnicy z Maxem. Już wiecie, Cześć. jak wyglądają w środku karabinki ADC Armadilleri Custom. Tak, Custom. Jakoś tak. No i teraz, tak jak mówiliśmy na wstępie, ja będę strzelał z tego mniej zmotanego. Tu jest wsadzony buffer Kynshot, a Max ma ten bardziej zmotany i tam jest short stroke, urządzenie powrotne. No i dzisiaj nastąpi srogi wpierdziel, gdyż albowiem on się tym zajmuje prawie zawodowo, po prostu dużo strzela z PCC sportowo. Ja uwielbiam PCC, o czym wiecie. No i zobaczycie dzisiaj, jak sportowiec strzela dublety, a jak strzela dublety królik. Co, lecimy? Lecimy. To Max zacznie. Strzelamy 5 dubletów do jednej tarczy i PSC. Odległość jest około 10 metrów. Jak zwykle, może tam 8. I Max, jak widzicie, on zacznie ze swojej postawy typowo sportowej, a ja będę strzelał z low ready. A i tak mi złoi dupę. Czy zawodnik jest gotów? Gotów. Uwaga! No oczywiście załapał tylko jeden strzał, ale jest 1,32. Nie, Słabo, posiał, bo był niezadowolony. słabo coś, Max. Bardzo. Uwaga! Znowu załapał jeden strzał, ale jest 1,08. Czy ja już wspominałem, że chętnie przygarniemy timer nowy, jakby ktoś chciał? A my zapomnieliśmy. Też chcieliśmy wziąć. Dobrze, może teraz załapię 2. Uwaga! Załapał 2. 1,22, split 0,11. Czyli muszę stać trochę dalej. Dalej, tak? Ja będę stał dalej. Aha. 2, 4, 6, czyli to jest, teraz będzie 4. Ale jak tak patrzę na jego czasy i splity i na wynik na tarczy, postaraj się bardziej. Uwaga! Jeden 18 załapał tylko jeden. I ostatni, uwaga! Jeden 0,7 też załapał tylko jeden. Możemy przyjąć, że te splity były 0, w granicach 0,1, 0,11, no bo to tak by wychodziło. Nie, musimy wymienić ten timer. Dobrze, spróbuję teraz ja. Poczekaj. Strzelec gotów? Nie gotów. Nie, nie, absolutnie. Będziemy próbować. Uff. 1,07, split 0,1. Co? Beginner's luck. Mistrz. Tylko, że ja strzelam z low ready, nie?
0,94 split 0,12. Kurna, już myślałem, że nie włączyłem timera, będzie trochę dłużej. 1,04 split 0,11. Trochę dłużej. Ach, kurna! Zacięcie? Wiesz co mi się stało? Nie. Charakterystyka pracy spustu. Aha, no To moja wina. 1,7 split 0,8, ale kurna, zamotałem się na tej charakterystyce. Strasznie krótki. Strasznie krótki ten spust. tam sprężyny takie same Tak. najkrótsze. I ostatnio oczywiście spieprzyłem. 0,84 split 0,25. Dobrze, zobaczmy jak jest na tarczy. Na tarczy słabo. Na tarczy słabo. No rozgrzewka plus. E, Ja strzelam z pasu. z pasa? Z pasa, tak. Ze spasa. Od pasa. Znaczy no z wejściem. Tak, to jest bardzo tak ważne. Dobrze, wiecie co? Ja spróbuję jeszcze strzelić tak jak Max strzela. Bo na razie strzelcy taktyczni, strzelcy sportowi 1-0. Co? Zaklej. Nie no wiemy tak, gdzie Tak. poszło. Przecież powiedziałem. Nie nagrywałem. Zamieniliśmy się rolami, to znaczy stoimy w tych samych miejscach, tylko teraz Max będzie strzelał z high ready, tak? Czyli lufa 45 stopni w dół na sygnał timera wejście, a ja będę strzelał po sportowemu, czyli będę stał i na sygnał timera robię tak i wchodzę w cel, tak? I zobaczymy po prostu, czy są różnice i jak to nam pójdzie. Czy zawodnik jest gotów? Tak. Trochę niżej lufę. O! Uwaga! Już lepiej. Skupienie się poprawiło. 1,16. Załapał 1. Uwaga! Zero 99 załapał 1, a czułość jest na maksa. Uwaga! 0,77 i też 1. Uwaga! Ała, dostałem w głowę. 0,85 znowu załapał 1. I ostatni, uwaga. 1,00 załapał 2, split 0,11. No, jaka poprawa. Ale poprawił celność i skupienie. Dobrze, to teraz ja się No, będę gimnastykował ze strzelaniem typowo po sportowemu, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem. Trzeba troszkę wyżej pasa. Gotowy? W taki sposób. Nie, ale trzeba to zrobić, no. Jakbyś miał Thompsona. Mistrz. 1,3, split 0,12. No, zauważalnie wolniej, no bo trzeba więcej ruchów wykonać. Ach, miałem problem ze składem, będzie słabo. 1,21 załapał 1, czyli pewnie będzie też w granicach 1,3. Och kurna, w ogóle się nie złożyłem. Nie. Po prostu w ogóle. Zaciąłeś. 1,48 split 0,1. Ale trafiłem. Tak. Jeden 17 załapał 1 i ostatni. No tam super. Weszło.
1,06 załapał 1. Jeśli chodzi o celność 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Czyli w pierwszej miałem te 3 odskoki, w drugiej wszystko pięknie, ładnie w alfie. U Maxa znaczna poprawa, chociaż też mu coś tu na dół wyskoczyło. Czyli Max był szybszy, ale ja byłem skuteczniejszy. Tak. Dobrze, zakleimy tarczę i strzelimy sobie teraz mniej więcej z tego samego dystansu szybką piątkę. I zrobimy to tak samo. Najpierw ty strzelisz po swojemu, ja po swojemu, a potem się zamienimy Dobrze, rolami. super. I szybkie 5 jeden za drugim. Okej. No to lecimy. To teraz zrobimy tak. Strzelamy sobie szybką piątkę. Odległość jest ta sama. Max strzeli po swojemu, ja strzelę po swojemu, ale potem zamienimy się karabinami i znowu Max strzeli po swojemu, ja strzelę po swojemu i zobaczymy, jak różnica urządzenia powrotnego, tego buffera, tu jest hydrauliczny, tam jest short stroke, jak to wpłynie na zachowanie się karabinka przy takim szybkim strzelaniu. Gotów? Tak. Uwaga! Dwa, jeden. 2-1 do pobicia. Kogo chcesz bić? Maxa. Nie. Ale tylko, wiesz, pod względem wyników. Jeden 44. Ale ja mam 3 w Alfie i 2 w Charlie. Do tarczy. No Max ma chyba 3 w Charlie i 2 w Alfie. Nie. Delta, Charlie, Charlie, Alfa, Alfa. U mnie 3 Alfy i 2 czarki. To się teraz zamienimy. I zobaczymy, co to zmieni. Ja się muszę jeszcze rozładować. Cztery. Tak. Pięć. No to ładuj. Gotów? Nie Sekundkę. gotów. Tak. Uwaga. Jeden 7 załapał 4, czyli byłoby w granicach pewnie 1,8. No to strzelił szybciej niż z tego bardziej wypasionego. Bo tutaj nie do końca jeszcze wygodnie z tym. A kolba. z kolbą, Znacie tak. takie powiedzenie o baletnicy No i wiem, rąbku że... u spódnicy? Tak, tak, wiem. Wymówki. Wymówki. Czekaj, ja muszę sprawdzić. Ona jest dla mnie trochę za krótka. No nie wyregulujesz jej. Nie wyregulujesz, bo Tak, ona w jest tym jest tutaj, problem. jest regulowana, ale jest regulowana na stałe, czyli rozkręcasz, dopasowujesz, skręcasz i masz. Sportowy karabinek po prostu, a nie jakieś tam taktyczne wynalazki z regulowaną kolbą. No ale nic, no trzeba spróbować. Jeden 51. Czyli byłem szybszy. I celniejszy. Chodźmy do tarczy.
No to Max sobie teraz dostrzeliłeś jeszcze Jeszcze Delta. Deltę i Charlie. A ja sobie dostrzeliłem 5 razy Delta. Znaczy Alfa. Tu. Mniej kopię. Mniej. Ale podejrzewam, że to jest... to nie jest chyba tylko sam ten buffer. Sprężyny jeszcze. A widzisz, czyli więcej zmotałeś Tak, niż tutaj tylko... też. Sprężyna i spacer też dodatkowe. Też Kenshot, a sprężyny Sprinko. Czerwony. No tutaj ładnie weszło, No to ładnie weszło. idealnie. Dobrze, ja jeszcze bym sprawdził, wszystko jedno może być ten, załaduję sobie parę sztuk i sprawdzimy, jakąś szybką zmianę magazynka spróbuję zrobić w tym sportowym karabinku. Jestem mniej więcej przygotowany. 30-nabojowy magazynek do Glocka to jest nieporozumienie i nie dziwię się, dlaczego Max ma go poziomo. Po prostu jest łatwiej go wyjąć. No, No ale nic, dobra. Spróbujemy, tak, dziękuję Ci. Spróbujemy strzelić, ja parę razy tam z 5 strzelę z wymianą z tego karabinka. Nie wiem jak mi pójdzie, bo on funkcjonuje dosyć dziwnie. W sensie takim, że ma tę rękojeść przeładowania. Zamek chodzi przy strzale, więc ona się zatrzyma na wysokości zrzutu zamka. I będę musiał tam trafić albo pociągnąć. Jak Ty wymieniasz? Naciskasz czy ciągniesz? no ja jeszcze nie przyzwyczajony do końca do niego, bo on nowy. Częściej tak, w taki sposób. Okej, dobrze. Spróbujemy, nie ma co gadać tam. Lecim z koksem. Ach! Dramat. 5,30. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie, ale oczywiście jeszcze sobie źle włożyłem magazynek do ładownicy. No może od nowa? Nie ma Nie, pokonania. lecimy tam, Możesz wiesz. go pokonać teraz. Poczekaj, no ja strzelę 5, potem Max strzeli 5. Ale dramat, 5,30, ale się zamotałem z magazynkiem. Bo miałem... No to naucz się strzelać. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Kurna, co mam zrobić? Rękojeść mi się zatrzymała na wysokości tego. Nie wiem jak nacisnąć. Ale o sekundę lepiej, 4,38. (4:02). Lepiej, ale nie sądzę, żeby było. To był trzeci. Nie sądzę, żeby mi się udało to zrobić dużo lepiej. Dziwnie się wymienia, wiecie? Naprawdę, ta dźwigienka powoduje, jest deprymująca. To jest dobre słowo. No Wolniej. super, Sam jesteś wolniej. 3,56. no super. Dobra, i ostatni. Kurna, ciężki jest ten karabin. Przepraszam. Chciałem zacząć od zwolnienia magazynka. Brawo ja. Za długi jest ten magazynek. Kuźwa. 4,14. Powiedzmy sobie, że poza tym jednym 3,50 coś, naucz się wymiany magazynka w PCC, królik.
Po prostu. Najnormalniej w świecie. Pożyczyć ci? Chcesz potrenować? Nie lubię PCC, ale wszystko w Alfie. Nie, no bardzo się dobrze idzie, słuchaj, może być jeszcze Mam przemyśleć. zadatki na dobrego zawodnika. Bardzo, Zwłaszcza, że świetnie biegam. naprawdę. Zaraz będziesz biegał. Dobra, gotów? Przygotuj się. Najpierw Załaduj. Zamień na pusty. Ta pozioma ładownica naprawdę ma sens. Taktyczna pozioma. Czekaj, mi zaraz złoi dupę na wymianie tego magazynka. Dobra, uwaga! ...501. Wcale nie złoił, też się zamotał. Nie, zostawiasz no kulkę, tak, tylko tak, wymieniasz tak, magazynek już w tej chwili. tak. Przyzwyczajenia. Rozładu. Jak już wymienisz, to tylko wkładasz pusty i jesteś gotowy do następnego. Dobra. Gotów? Tak. Uwaga! Cztery 52. Ale trzyma go normalnie jak Schmeissera, nie? Gotów? Tak. Uwaga! Słyszałeś timera? Dobra, to jeszcze raz. Wociaki strzelają, Jesteśmy więc... pod ciężkim ostrzałem. Uwaga! Cztery 07. Była trzecia. Gotów? Tak. Uwaga! Lepiej. 4:00. I ostatni. Podobne czasy macie. Ja najlepszy miałem 3:56. O, Tak, właśnie. Uwaga! Trzy 92. już lepiej. Co? No nic, znowu sobie tu sobie chyba dostrzeliłeś ten i generalnie tu ci większość weszła. W ten rejon. Za nisko celujesz. Nisko celujesz. A u mnie doszedł jeden czarek, ten, bo tu jest teraz się zrobił podwójny, a cała reszta poszła tu. No i kto jest debeściak? On wąski, jego mafia jest debeściak. Dobrze. Ustawimy teraz 4 tarcze. Weźmiesz swój Tak, i pokażesz, jak się biega tory i PSC. można, Takie bardzo prościutkie, żeby po prostu pokazać go dynamicznie. można. No to lecimy. To teraz Max pobiegnie, a ja poczłapię za nim z timerem. Mam nadzieję, że złapię. Mamy rozstawione 4 tarcze. Taki ultra prościuteńki przebieg. Tak. To, co Max trenuje na co dzień i co strzela na co dzień. Pokażemy Wam po prostu, jak w dynamice ten PCC działa. A potem na koniec jeszcze powiesimy sobie tarczkę i strzelimy z niego z obu na 50 metrów na celność i skupienie i zobaczymy po prostu jak one są celne. Co prawda one są na setkę chyba przystrzelane, tak? Na 20 metrów. A, na 20 w punkt. Tak, na 20. 15-20 metrów kilometr przestrzelony. To może 50, a nie. To 50. No, to 50, tak. Czy będzie trzeba coś trochę niżej. Dobra, czyli zawodnik jest gotów. Jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest. Musi się podpiąć. Uwaga! Osiem 06. I powiem Ci tak. Ty nie możesz strzelać stojąc w miejscu.
Bo jak biegasz, Tak. to strzelasz celniej. Tak? 2 alfy. No takich krzywych, ale alfa. Jak mawiał mój kolega na wacie, 3 z 2 może strasznie wygląda, ale zalicza. No tak, oczywiście. Na zawodach to i najważniejsze. 2 alfy. 2 alfy. I 2 alfy. No już nie taki wstyd, naprawdę. Mnie Ty po prostu nie możesz strzelać stojąc. Na Ty początku- musisz zapieprzać, tak? Mnie było na początku tak wstyd troszkę, że... No okej, teraz wszystko dobrze. Czyli po prostu jesteś strzelcem typowo dynamicznym, a nie statycznym. Tak, Ja nie będę biegał, bo ja nie biegam z uwagi na rozwaloną nogę. Zwiniemy tę tarczę, powiesimy na 50 metrach jakąś TS2 albo jakiegoś ludka, może ludka i postaramy się strzelić z tego albo z tam, tego. nie, z zielonego. Z zielonego strzelimy na 50 metrów na celne A skupienie. można i z tego, nie? A co nie? Zobaczymy. Strzelimy na 50 metrów. Strzelamy tak jak Max z tego karabinka chyba jeszcze nigdy nie strzelał. Nie. Czyli należąco na 50 metrów. Zobaczymy, co się uda zrobić. On jest wyzerowany na plus minus 20, więc przestrzeliny ułożą się wyżej. Ale będę mimo wszystko celował w środek tarczy. Mam nadzieję, że... Albo może w dół. Może w dół. Dobrze, strzelę na początek w żółte. Łatwe to nie będzie, bo w tym Seymour ta kropka ma ze 4 moła. 6. 6. Czyli jest duża. Ach, bo to wcy szaleją. Powiem tak, spust do takiej zabawy, rewelka. Naprawdę świetnie się strzela. A teraz pytanie, czy coś trafiliśmy? No, zaraz zobaczymy. Musisz sobie przesunąć celownik. Celownik, tak? No bo celowałem tu, wszystko poszło tu. Czy da się lepiej? Pewnie się da. Pewnie da się lepiej, ale nie z kropką 6 moła. Ona z tej odległości ta kropka w zasadzie zasłania całe żółte. Ona jest ogromna. 6 moła tutaj, czekaj, 1 moła, tu 1 moła, to jest 3 cm. Nie, więcej. 6. 6 cm, tak? 6. Tak? Tak. No, Nie, wróć. 1,5 centymetra. Nie 1,5 może być centymetra, 1,5 centymetra, więc razy 6 to jest 9 centymetrów. To jest tyle. To jest rozmiar kropki w tym celowniku na 50 metrów. można spróbować. Gdzie mnie celować lepiej? Ja strzelałem tu. Troszkę... Nie, strzelaj normalnie w środek, zobaczymy. Max teraz jeszcze strzeli piątkę i zobaczymy, jakiemu pójdzie, bo może on ma ustawiony celownik pod siebie i może on trafi w środek na przykład, tak? Ale celowałem w środek, przewyższenia nie było. Natomiast jest to przesunięcie i to jest 6 moła, 5. Niedobrze, ale to nie do tego jest. Dobrze, no, jasne. Jak na wojnie, kurde. Ciężki ostrzał. Walą z tego wotu. Max będzie strzelał na 50 metrów. Jak się na niego patrzę, to widzę, że nie strzela z postawy leżącej. Zdecydowanie. Ale okej. To jest stojąco leżąca. Oni nie strzelają chyba z leżącej w ogóle. Czasami może być, no to bardzo rzadko, bardzo. To widać.
No to strzelaj. Wiecie jak wygląda postawa leżąca Maxa? Jakby go teraz tak postawić do pionu, to on by stanął po prostu tak jak strzelają w IPS-ce. Tak. Po prostu 1 do 1. Mówiłem, On tak że jak stoi, to się pozycja położy, tylko leżąca, broni inaczej stojąca. trzyma. To jest Było 4 albo stojąca. 5. 5. To była pozycja leżąco-stojąca. Czego nie rozumiesz? Jak można tak strzelać? Ale dobra, idziemy. No niepodobne, jasne. Podobnie. Michał, widzisz, i Tam- ta pozycja nie była zła. Ja miałem... Tak, ten był mój? Raz, dwa, trzy, Cztery. cztery i który z tych? Tutaj coś Nie, nie- ten był mój, a Maxa były raz, dwa, trzy, cztery i 5. Ciutkę lepiej. Ale musisz przestawić sobie celownik, tak? Jakby na niego założyć ten celownik, znaczy jakiś celowniczek z mniejszą kropką, to myślę, że można by tam te 1 moła 2 strzelić, ale umówmy się, to jest PCC zrobione pod sport, to nie jest do strzelania precyzyjnego. To nie jest do strzelania statycznego, bo Maxowi nie szło, ale jak zaczął biegać, to zaczął trafiać. Podsumowując, tak? Doskonale znacie moją miłość do karabinków PCC. Jestem nimi zafascynowany. Uwielbiam karabinki Nie, no może PCC. coś zmieniło się za Nie, nasze spotkanie. nie. Dalej nie rozumiem tej idei, dalej nie chcę mieć PCC. Chociaż doceniam to, jak te karabinki są same z siebie już wykonane i jakżeś się je z Zuzą dopieścili, tak? Bo tam jeszcze chyba coś będziesz przy nich robił? Czy przy tym zielonym? Czy już tak zostaną? Więc karabinki to nie jest to, co Wam mówiliśmy na deskach. To nie jest tanie, bo to kosztuje tam na dzień dobry 11-13 tysięcy. Plus wszystko, co to trzeba do tego dorzucić. No ale widzieliście przy strzelaniu dynamicznym, znaczy dynamicznym, przy tych szybkich, przy tych i dubletach i tych wielostrzałach, no kuźwa to stoi w miejscu, tak? Ja nie strzelam, znaczy inaczej, może mi było trochę łatwiej, bo ja na co dzień strzelam z 223 głównie, który jednak ma trochę większy ten odrzut niż ta 9 na stosunkowo ciężkim PCC-ku. Więc to może dlatego Maxowi po prostu poszło troszeczkę gorzej niż mnie. Troszkę było. Ale za to jak Max zaczął biegać, no już nie wiem, tam beginner slack, tak? No, a może po prostu to było dlatego, że ja nie lubię PCC, dobra, zaraz sześć, pach, no i weszło. Ale jak Max zaczął biegać tutaj, to było tak, przebieg, no mówmy się, no, nie tor, no przebieg. 8 tarcz rozstawionych, tu trzeba strzelić z dalszej, z bliższej, tu dynamicznie, 8 alf. Więc ja doceniam. To są fajnie, one mi się wizualnie podobają, zwłaszcza ten z tym karbonem. No po prostu Sportowy bajk. tak, Sportowy bajk. taki bajerek sportowy, ten karbonik, ta ciężka komora, to wszystko jest fajne. Spust w obu, rewelka. Urządzenia powrotne, no co mogę powiedzieć, tak? Z tego srebrnego mi poszło trochę lepiej. W tym srebrnym, co mi sprawiało kłopoty, i to było widać przy tej wymianie magazynka, jak głupiałem po prostu, jak patrzyłem tam kątem oka na tę przestrzeń roboczą i widzę, tu mi wystaje patyk, a tu pod spodem mam dźwignię. Co mam zrobić? Co mam zrobić po prostu, nie? Też jeszcze nie do końca przyzwyczaiłem do niego. No, też było widać, że jak wziąłeś ten zielony, to też czy tu, a w końcu tu. Dobra, to tu. Więc tak, ale mówię, to jest broń zrobiona pod to, co ty strzelasz, a ty strzelasz sport. Ja strzelam raczej strzelania taktyczne, może jakiegoś triganika, coś takiego, więc to nie jest broń absolutnie dla mnie, ale doceniam to, że to pracuje świetnie. Widać, że tam ktoś posiedział nad tym, mieli jakąś koncepcję, przekuli ją sportowcem w metal. to Tak, razem. to widać, dobrze powiedziałeś, to widać, że to jest broń zrobiona przez sportowca dla sportowca. Nie dla strzelca taktycznego, tak jak dla mnie, tylko dla sportowca. Ja bym wymienił tam chwyt na chwyt od Grota, bo jest lepszy. Kolba to na śruby, nie. To musi być Też regulowane. tam kwestia przyzwyczajenia, ty должен pod siebie podebrać, tam wszystko odległość, to i tak dalej. To... Ale mówię, fajne. No, strzelało mi się z nich bardzo fajnie, mimo że nadal nie lubię PCC. Dobra, no niestety, ja chciałem naprawdę przekonać. Nie, ja Może być na Znaczy może 5%, inaczej. Ale Jak będę miał okazję postrzelać z PCT, to sobie postrzelam, ale żebym miał go kupić, to nie.
Nie ma znaczenia. Nawet nie kupię pistoletu maszynowego, bo nie mam koncesji. A dla mnie pistolet maszynowy typu Uzi, typu RAK, MP5, szacun Kuba za twój, jest fajny. Ale to jest tak, jak jeździć samochodem z ogranicznikiem prędkości do 90 na godzinę, tak? To nie jest to. Pistolet maszynowy, jak sama nazwa wskazuje, ma po prostu strzelać seriami. Mamy co? Mamy. Niestety. W każdym razie karabinki Maxa, respekt, fajne. Świetnie się z nich strzela. Widzieliście, tak? Dubleciki wchodzą w ogóle ten. Przy tym strzelaniu precyzyjnym ten Simor 6 mała gropa, no nie. No my nie bardzo rzadko strzelamy na taką odległość i po prostu nie No tak, no bo o ile z karabinka tam w IPSC to są jakieś nawet na 300 metrów się czasem strzela, Czasami może być, ale to tak. karabinek. Karabin. To 223, a nie dziewiąteczka, tak? Dziewiąteczka też może być tam na jakichś zawodach, że ty powinien też to umieć robić. Ale nie na 300 metrów. No nie na 300. No. Nie. A Simora masz zrobionego pod to, żeby strzelić tam dynamicznie do tych 30-40 metrów. Ma wejść w alfę, dziękuję, do widzenia, tak? To wszystko weszłoby w alfę. Tak. Każdy z tych 10 strzałów to jest alfa, Alfa. więc tyle im trzeba. Dobra, dziękuję Ci Maksymilianie, repatriancie z karabinem. Dziękujemy Zuzi za przyjechanie. Dziękujemy Kubie. Dziękujemy widzom za... Dziękujemy widzom za oglądanie, lajkowanie, subowanie, komentowanie. Dziękujemy patronom, zachęcamy do patronowania, zachęcamy do oglądania, subowania. To Wy tworzycie ten kanał. Wpadajcie też na kanał Maxa Repatriant z karabinem. Tu na górze wyleci Wam ten taki paseczek, który jak klikniecie, to przeniesiecie się na jego kanał. Jak ktoś jest zainteresowany sportem IPSC, to tam, bo u nas to raczej będzie sporadycznie. Dobrze, tyle. Dziękujemy Wam za uwagę Dziękuję. i mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce w następnym filmie.